kanale Monk Sandals. Tym nagraniem chciałbym rozpocząć serię filmików dotyczącą jak rozpocząć przygodę z bieganiem w sandałach. Podzielę się z Wami swoimi sugestiami oraz doświadczeniem, tak abyście mogli bezpiecznie rozpocząć swoją przygodę właśnie z bieganiem w sandałach. Zapraszam! Chciałbym zwrócić uwagę na to, żeby prawidłowo założyć sandały, no bo bez tego trudno by było poprawnie biegać i cieszyć się z każdego stawianego kroku. Dlatego zwróćcie uwagę na naciąg pasków, na ułożenie stopy na sandale i nie przejmujcie się tym, że na początku sandały będą dość sztywne, płaskie, no bo potrzeba trochę czasu, żeby wyprofilowały się pod Waszą stopę. Tak samo może być z paskami. Możecie na początku je odczuwać, jednak z czasem pod wpływem potu, temperatury ułożą się idealnie pod Waszą stopę i w ogóle o nich zapomnicie i nie będziecie ich czuć. Kolejna sugestia dotycząca zakładania sandałów i rozpoczęcia przygody z bieganiem w sandałach jest taka, żeby po prostu na samym początku pochodzić po mieszkaniu, po domu, po ogródku, tak żeby wyregulować prawidłowo paski, tak żeby sandały ułożyły się pod stopę i żebyście Wy mieli to pod kontrolą. Ok, przejdźmy dalej. Kolejny bardzo istotny element to podłoże, po którym będziecie biegać. Nieprzypadkowo znajduje się na stadionie, gdzie podłożem jest murawa. Miękki, naturalny sposób, po którym bezpiecznie możecie stawiać swoje pierwsze kroki biegowe w sandałach. I na pewno u siebie w miejscowości lub na wiosce znajdziecie właśnie boisko piłkarskie, gdzie będzie murawa, po której będziecie mogli swobodnie pobiegać. Jeśli będziecie szukać innych rozwiązań, innych nawierzchni, to ja ze swojej strony polecam ścieżki leśne, gdzie mamy też miękkie podłoże, potem ścieżki w parkach, które też zazwyczaj są szutrowe, no i na samym końcu zostawiłbym asfalt i kostki brukowe, bo to są nawierzchnie bardzo twarde, no, na których niestety Wasz aparat ruchu mocno to odczuje. Na pewno poczujecie to w łydkach, stopach i swoich stawach, więc jeśli macie możliwość, korzystajcie z bezpiecznych, miękkich, naturalnych nawierzchni. To na pewno przyczyni się do Waszego komfortowego poruszania. Jak już wiemy, jak założyć sandały, wiemy, po czym biegać, no to pojawia się kolejne pytanie, ile biegać, żeby było bezpiecznie? Ja ze swojej strony sugeruję, żeby na samym początku zrobić bardzo krótkie przebieżki, maksymalny dystans to kilometr. Dlaczego? Bo to jest całkiem inna praca ciała, całkiem inny sposób amortyzacji, a tak naprawdę brak amortyzacji, bo jest to takie w 100% bieganie naturalne, ponieważ podeszwa sandałów chroni stopę od uszkodzeń mechanicznych, natomiast w żaden sposób nie wspiera jej właśnie przez pryzmat amortyzacji. Dlatego sugerowałem, żeby biegać po miękkich nawierzchniach. Więc najlepiej zabrać ze sobą sandały na trening i po prostu albo na samym końcu treningu ściągnąć buty, założyć sandały, albo w trakcie treningu po prostu zmienić na chwilę obuwie na sandały, wpleść to swobodnie w trening. Pamiętajcie, mały dystans, małymi łyżeczkami, małymi krokami, tak żeby było bezpiecznie i naturalnie. No, zastanawiacie się, no to kurczę, no sugeruję, żeby zabrać te sandały na trening, to gdzie ja sobie je wsadzę? Pod pachę, w pas, nie wiadomo gdzie. A ja pyk, wyciągam i sugeruję. Mam taki pas biegowy Ultimate Direction i przy moim rozmiarze sandałów spełnia on właśnie predyspozycje i moje oczekiwania, bo właśnie można swobodnie wsadzić tutaj sandały i zabrać je ze sobą na trening. I właśnie biegnąc sobie na przykład na taki stadion miejski czy na bieżnię, można po prostu wsadzić do pasa sandały i swobodnie później przebrać sobie buty na sandały, pobiegać w sandałach, później przebrać na buty i swobodnie wrócić do domu.
Opowiedziałem już o kilku ważnych kwestiach, a na sam koniec pozostawiłem bardzo ważne pytanie. To znaczy, jak przygotować się do biegania w sandałach. I oczywiście możemy to zrobić, możemy przygotować się z głową i o tym chciałbym opowiedzieć Wam w kolejnych nagraniach, ponieważ jest tak dużo elementów, które się na to składają, że warto podzielić to na etapy i o tym opowiedzieć. Czyli kolejne nagrania będą m.in. o tym, jak rozluźnić poszczególne partie ciała przed aktywnością, przed wysiłkiem, żebyśmy byli bezpieczni. Jakie elementy techniczne występują podczas biegania w sandałach. Oczywiście elementy treningowe, jak odpowiednia rozgrzewka, jak odpowiednie ćwiczenia, czy to rozciągające, czy wzmacniające, tak żebyście mogli chociażby sprawdzić, w jakim jesteście miejscu, czy jesteście gotowi do biegania w sandałach. Jeżeli nie, to nad czym warto popracować, żeby odpowiednio się przygotować i bezpiecznie rozpocząć swoją przygodę z bieganiem w Monk Sandals. Dziękuję Wam bardzo za nagranie. To było pierwsze wprowadzenie, a później bierzemy się do roboty, do konkretów. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym odcinku.